Cześć! Witaj serdecznie na kanale Polka w Ameryce. Pewnie się dziwisz, co tu mamy wokół, dlaczego ja nie jestem w Nowym Jorku. Otóż dzisiaj wyjątkowo odcinek będę nagrywała z wakacji na Florydzie. Jesteśmy pod Miami, w dzielnicy, która się nazywa Coral Gables i jesteśmy otoczeni pięknymi posiadłościami. Chciałam Wam też pokazać, jak żyją Amerykanie tutaj w bogatej prowincji, tutaj na Florydzie, niedaleko Miami. W dzisiejszym odcinku będę Wam opowiadać, jak nauczyłam się 3 języków obcych, jak uczyłam swoich uczniów, jakie mam sztuczki, jakie mam sposoby na to. Także zapraszam serdecznie na odcinek. Polka w Ameryce. O, widzę, że jakiegoś pieska tutaj rozwścieczyłam, a dopiero zaczynam odcinek. Pierwsza podstawowa kwestia. Nie dostosowujemy siebie do nauki języka, nie dostosowujemy swojego życia do nauki języka, ale dostosowujemy naukę języka do siebie. Co to oznacza? Oznacza to, że każdy z nas jest inną osobą. Jeden musi coś usłyszeć, inny musi coś zobaczyć, inny musi coś powtórzyć 50 razy. Każda osoba jest inna. Chciałabym, żebyście się zastanowili, jakie są wasze hobby, co lubicie robić, po prostu jak spędzacie czas wolny po pracy i do tego dostosowujecie swój język. Czyli na przykład, lubisz grać w gry? Super. Zmień język gry na angielski, czy tam jakikolwiek język, jakiego się uczysz. Na przykład w telefonie. Możesz telefon zmienić wszystkie ustawienia na ten język. Jeśli lubisz czytać, zacznij czytać na przykład fora albo strony facebookowe, pozapisuj się, żeby prowadzić konwersacje w tym języku. Jest mnóstwo grup facebookowych i możesz na przykład znaleźć, jeśli uczysz się włoskiego, a interesują Cię, nie wiem, kulinaria, to możesz znaleźć stronę, na której ludzie wymieniają się na przykład przepisami po włosku, Włosi i możesz też w takiej grupie brać udział, prawda? Także technologia daje nam bardzo duże tutaj możliwości. Kolejna sprawa to na przykład filmy. Ja jestem aktorką i uwielbiam oglądać filmy, oglądałam filmy całe życie. Więc jak zaczynałam się uczyć włoskiego, bo znam angielski, włoski i hiszpański i nauczyłam się każdego z tych języków z innego powodu, z innych pobudek. Natomiast to, co cała ta moja nauka tych języków miała ze sobą wspólnego, to, że oglądałam filmy w tym języku, ale na przykład, jeśli oglądałam filmy po włosku, ja nie lubię włoskiego kina specjalnie, ja lubię amerykańskie kino, na amerykańskim kinie się wychowałam, ale to, co ja robiłam, to ściągałam sobie z internetu, nielegalnie po torrentach, sorry, zdarza się, i ściągałam sobie po prostu filmy, które już znam i już lubię, w tym języku, którego się uczę. Czyli na przykład ściągałam sobie, nie wiem, Terminatora sobie ściągnęłam po włosku, albo ściągnęłam sobie Armagedona po włosku. Wiecie, filmy, które już znacie ten koncept, wiecie, o co chodzi w filmie i po prostu słuchacie, jak oni tutaj rozmawiają. Niektóre kwestie kojarzycie na przykład z innego języka, czy to z polskiego, czy to z angielskiego i wtedy łatwiej zobaczyć, poznać to nowe słownictwo, posłuchać, zobaczyć, czy się orientujesz tutaj w sytuacji, a nie trzeba być też specjalnie skupionym, ponieważ znasz już ten film, już wiesz, co się wydarzy. Jeśli z kolei jesteś typem osoby, która musi coś usłyszeć, to nie dość, że jest wiele też programów takich, że się słucha, to ja bym też proponowała nagrywać z samego siebie, jak mówisz w tym języku. Na przykład, jak masz wypisane jakieś ona jest, on jest, ja jestem i tak dalej w nowym języku, którego się uczysz, nagraj to sobie po prostu w telefonie, na dyktafonie i jak jesteś na przykład gdzieś tam w aucie, wracasz z pracy, czy masz jakąś przerwę, to słuchaj sobie tego po prostu na słuchawkach, jeśli jesteś typem osoby, która musi słuchać czegoś. Ja jestem wzrokowcem, także ja wymyśliłam sposób, w jaki mogę się uczyć nowych słówek i wyobraźcie sobie, Boże, jak to jest pięknie, patrzcie na ten dom z palmami. Widzicie to? Miazga. Wow. Ci ludzie to mają kasę tutaj, co? No i w każdym razie, jeśli jesteś wzrokowcem, tak jak ja, to ja sobie wymyśliłam sposób na słówka, mianowicie piszę słówka w innych kolorach, jeśli słówko jeśli słówko oznacza jakiś przedmiot, to może w kształcie tego przedmiotu napiszę to słówko albo użyję kolorów. Pokażę Wam zresztą tutaj
jak wygląda mój zeszyt od hiszpańskiego. Jak się uczyłam hiszpańskiego, to w ten właśnie też sposób wszystko zaznaczałam na kolorowo. Teraz na przykład jesteś tutaj na moim kanale, prawda? Oglądasz sobie ten odcinek, najprawdopodobniej należysz do 90% mojej publiki, która mówi w języku polskim, więc wyobraź sobie, że znajdziesz sobie taką Polkę w Ameryce, ale na przykład jak się uczysz angielskiego, na przykład jakąś Amerykankę, nie wiem, w Peru. Na pewno są takie osoby, wiecie o co chodzi. Chodzi mi o to, żeby poszukać sobie na YouTubie czegoś, co Cię interesuje w tym języku. Czyli jeśli interesujesz się motoryzacją, na bank znajdziesz kogoś na YouTubie, kto sprawdza na przykład nowe samochody i opowiada o nich po angielsku, jeśli uczysz się angielskiego. Dajmy na to, że interesuje Cię gotowanie, na bank znajdziesz jakąś osobę, kucharkę, która pokazuje na YouTubie jakieś ciekawe triki w kuchni i wszystko jest po angielsku. I tak można z każdą rzeczą, w zależności od tego, co Cię interesuje. To samo z książkami. Lubisz czytać? Super. Kupuj sobie książki w tym języku. Otaczaj się po prostu tym językiem. Jeśli jesteś na etapie początkowym, że uczysz się słówek, napisz na żółtych karteczkach, poprzyklejaj je w całym domu na przedmiotach, których jeszcze nie znasz. Czyli na przykład oven, wiecie, na przykład kettle albo fridge i po prostu się w ten sposób uczysz. Jeśli masz dzieci, to zrób z dziećmi projekt. Razem napiszcie na przykład te słówka, razem je pokolorujcie. Zrób z tego taki fajny projekt rodzinny, że razem coś robicie. Przy okazji jest nauka. Jeśli z kolei na przykład jesteś osobą, która woli słuchać niż oglądać, to można znaleźć sobie teraz podcasty, są aplikacje na telefon, można bez problemu słuchać sobie danego języka. Są też aplikacje do nauki języków. Jednakże moim osobistym zdaniem, tak jak ja mówię, należy wpleść ten język w Twoje życie. Należy wpleść ten język w Twoje hobby, w życie codzienne. Nie zmieniaj swojego życia, żeby nauczyć się języka. Wpleć ten język w swoje życie, żeby było Ci wygodnie z tym językiem. Zacznij od telefonu, zacznij od zmiany języka w komputerze, jakieś proste książki na początek, filmy, właśnie podcasty, grupy na Facebooku. Ja prowadzę zajęcia przez Zoom konwersacyjne. Ja jestem zdania, że największym problemem osób uczących się języka jest to, że boją się mówić. Moim zdaniem, to jak uczę swoich uczniów, jeśli nie potrafisz, nie znasz danego słowa, prawda? Powiedzmy, nie wiesz jak powiedzieć doniczka, powiedzmy. I ciekawi Cię na przykład ten temat, bo interesują Cię kwiaty, a nie wiesz jak powiedzieć doniczka. To po pierwsze, zamiast szukać w głowie tego słowa doniczka, jak jest doniczka, to po prostu opisz to. Powiedz, że to jest pudełko, w którym trzymamy kwiaty. Na przykład, prawda? Że po prostu zamiast szukać tego jednego konkretnego słówka i już się zaczynasz denerwować, że cholera nie wiesz jak to powiedzieć, opisz to. Po prostu to opisz. Powiedz po angielsku na przykład, że nie znasz tego słowa, ale że chodzi Ci o to, że wtedy i wtedy. Albo pójdź naokoło. Omiń to słowo. Może nie trzeba w ogóle o tej doniczce gadać. Może po prostu trzeba powiedzieć na przykład colorful boxes. I już. Kolorowe pudełka, nie? W których są kwiatki. Dla przykładu, otaczaj się tym językiem, żeby w pewnym momencie zacząć po prostu myśleć w tym języku. I wróćmy do tego przykładu doniczki. Jeśli myślisz akurat w tym momencie o kwiatkach i zastanawiasz się, kurde, że nie wiesz jak powiedzieć doniczka, a Polka w Ameryce mówiła, żeby próbować to opisać, spoko, spróbuj to sobie opisać nawet w głowie. Natomiast, jeśli faktycznie jesteś osobą, która chce się nauczyć, wygoogluj to, po prostu. Wygoogluj to, napisz sobie to na kolorowo, ja bym to tak zrobiła. Wzięłabym karteczkę, tę taką żółtą, samoprzylepną, napisałabym sobie to słówko doniczka po angielsku i nakleiłabym to na swoją doniczkę w domu. Ja bym tak zrobiła, prawda? Ale Ty możesz być inną osobą. Tak jak mówię, dostosowuj naukę języka do tego, co Ciebie interesuje, jak Ty się najlepiej, najszybciej uczysz. Ja jestem wzrokowcem, co zresztą widać nawet, słuchajcie, na moim kanale, jak się przyjrzycie dokładnie, to jest mnóstwo kolorów. Jak wejdziecie na mojego Instagrama, to jest mnóstwo kolorów. Ponieważ ja jestem wzrokowcem, więc ja kojarzę swoje odcinki na podstawie
podstawie kolorów. Na zasadzie, ktoś pisze gdzieś tam, że zastanawia się, czy wyjechać do Stanów i czy są jakieś negatywne strony życia w Stanach. To wtedy ja sobie przypominam, o kurczę, miałam odcinek na ten temat, prawda? I pamiętam, jaki miał kolor. Wtedy mówię tej osobie, żeby sobie zobaczyła ten odcinek w takim i takim kolorze. Bo tak działa mój mózg. Dlatego ten mój zeszyt wygląda, no zabawnie, wygląda jakby był zeszytem 8-latki. Natomiast mi to pomaga, bo ja wkleciłam język, którego się uczę, po prostu wplotłam w to, jak działa mój mózg, co na mnie najlepiej działa, a na mnie właśnie najlepiej działają rzeczy wizualne. Także właśnie cała sztuczka polega na tym, żeby otoczyć się tym językiem, żeby w życiu codziennym ten język panował u Ciebie w telefonie, u Ciebie w komputerze, u Ciebie w radiu, u Ciebie w telewizji, u Ciebie w grze, może też w biurze w pracy, jeśli masz pracę na przykład fizyczną, w której można słuchać sobie jakiejś muzyki albo słuchać czegoś, to właśnie słuchaj tych podcastów, znajdź jakiegoś fajnego youtubera w języku, którego się uczysz i nie traktuj tego jako coś, co musisz. Traktuj to jako coś, co możesz i co Ci może przynieść pożytek, co Ci może przynieść coś dobrego. Fajnie znać dodatkowy język obcy. Jeśli masz ochotę, to też prowadzę zajęcia właśnie z konwersacji przez Zooma. Także ja uczę tego angielskiego mówionego, bo moim zdaniem uczenie się ortografii, uczenie się tych czasów, to nie ma większego sensu, jeśli i tak człowiek właśnie boi się mówić, bo to jest najczęściej spotykany problem. Człowiek boi się odezwać w obcym języku. Także ja uczę właśnie tej pewności siebie w tym języku, opisywania wydarzeń, sytuacji, jeśli nie znasz nawet słownictwa, ponieważ zawsze możesz znaleźć zasób słówek, naokoło pójść tematu, użyć inne zdania, z innej perspektywy podejść do tematu, używając tych słówek, które znasz. Jednakże najważniejsze jest to, żeby w ogóle próbować, żeby w ogóle mówić. Bo tak naprawdę niczego się nie nauczymy, jeśli nie będziemy próbować mówić. Trzeba w sobie po prostu stłumić ten wstyd i tą niepewność siebie. Każdy z nas był na początku nauki języka, nawet ci twoi znajomi, którzy świetnie władają tym językiem obcym, oni też na początku się uczyli, na początku podejmowali pierwsze kroki. Możesz też zapytać, rozmawiaj ze swoimi znajomymi na przykład też, jak oni się nauczyli. Wiem, że dużo ludzi korzysta z aplikacji różnych, jak Duolingo na przykład i wiecie, tak też się można uczyć jak najbardziej. Natomiast taka jedna aplikacja nie wystarczy, ponieważ, i to jest właśnie to, o czym mówię, ty tą aplikacją musisz się poświęcać, w sensie ty dostosowywujesz swój czas wolny do tej aplikacji, żeby przysiąść, usiąść i spędzić te 20 minut dziennie na tej aplikacji, prawda? A jeśli na co dzień i tak słuchasz radia, to czemu nie zmienisz tego radia zamiast polskiego słuchać angielskiego? Jeśli na co dzień i tak oglądasz filmy, to czemu nie słuchać tych filmów w języku, którego się uczysz? Albo jeśli na co dzień czytasz, to też czytaj w tym języku. Jeśli na co dzień dużo czasu spędzasz w swoim biurze, to zrób sobie w biurze jakieś różne właśnie słówka powypisuj, których chcesz się nauczyć w tym tygodniu. Na przykład co tydzień możesz sobie zmieniać słówka, których się uczysz. Ja bym je pisała na kolorowo, ale jako, że ja to ja, także ty możesz wybrać sobie swój sposób. Pamiętajcie, najważniejsze, wplecić język w twoje życie, w twoje hobby, w to, jak ty najszybciej się uczysz. Jeśli coś ci trzeba powtórzyć 40 razy, to nagraj to sobie i słuchaj tego na swoim telefonie 40 razy. W ten właśnie sposób się nauczysz, wplecając ten język w twoje życie do momentu, w którym zaczniesz myśleć w tym języku. Także takie są moje sposoby na naukę tego języka. Nieduża presja na ortografię, czy czasy, czy jakieś wykwintne słownictwo, ale właśnie ta po prostu odwaga, żeby spróbować rozmawiać w tym języku, bo tej odwagi brakuje właśnie największej ilości osób. I jeszcze Wam opowiem taką na koniec anegdotkę. Mianowicie mieszkałam we Włoszech i miałam chłopaka, uczyłam się włoskiego i pierwszy raz poznaję jego rodziców. I wychodzimy z jego rodzicami na kolację, jesteśmy w samochodzie, oni gdzieś tam prowadzą, jadą z nami na kolację i wyobraźcie sobie, że oni się mnie pytają, co ja chcę zjeść, prawda?
I ja powiedziałam po włosku, ucząc się dopiero, że voglio scopare i restauranti nuovi, prawda? Czyli chciałabym, w mojej głowie ja powiedziałam, chciałabym odkrywać nowe restauracje. Czyli, że chciałabym, żeby mnie zabrali do jakiegoś nowego miejsca, którego nie znam. Tylko, że problem polega na tym, że odkrywać to jest scoprire, a uprawiać miłość to jest scopare. Ja właśnie powiedziałam scopare. Czyli krótko mówiąc powiedziałam, że chciałabym uprawiać seks z nowymi restauracjami. Pierwszy raz poznając rodziców. No ale co z tego? I co najgorszego mogło mi się stać? Nic. Wszyscy taka 2 sekundy ciszy, po czym cały samochód wpada po prostu w śmiech. Wybucha śmiechem. Więc nic tak naprawdę się złego nie stało, przynajmniej mam anegdotę. To było moje ośmieszenie się jakby z językiem, no ale mówię, jest przynajmniej anegdota i było śmiesznie. I dlatego no, nie można mieć po prostu tego poczucia, że jak się dobrze nie zna języka, to nie można mówić. Można właśnie i trzeba. I to jest moja główna rada dla wszystkich uczących się języka. To nie jest tak, że wszyscy Amerykanie idealnie mówią po angielsku, używają dobrych czasów, wiedzą kiedy użyć the, a, n. To nie jest tak. Oni po prostu mówią w tym języku. Oni wszystko robią w tym języku. Więc ty zrób to samo. Otocz się znajomymi z danego kraju, szukaj ich na Facebooku, jest mnóstwo grup, tak jak mówię. Znajdź fajnego youtubera z tego kraju, znajdź fajny podcast z tego kraju. Otocz się po prostu tym językiem. Gwarantuję. Jeśli po miesiącu spędzonym na oglądaniu tej telewizji w tym języku i na robieniu tego wszystkiego, co mówię, w tym języku, na wplecaniu tego języka w twoje życie, gwarantuję ci, że będzie ci o wiele łatwiej porozumiewać w tym języku, będzie ci o wiele łatwiej myśleć w tym języku, szybciej będziesz znajdować słówka w głowie, będzie ci to łatwiej przychodzić bardziej naturalnie, jakby to był po prostu twój język, bo będziesz już tak tym językiem otoczony, że już ci będzie bokami wychodzić. Ale dzięki temu, że przez ten miesiąc powiedzmy otoczysz się wszędzie dosłownie tym językiem, dzięki temu twój mózg zacznie też pracować w tym języku, zacznie myśleć w tym języku, zacznie analizować ten język. I to jest właśnie moja główna rada. Otocz się na miesiąc tym językiem. Zobacz, jak ci idzie. Gwarantuję ci, że będziesz mieć więcej odwagi, żeby coś powiedzieć, żeby coś napisać właśnie po takim miesiącu otoczania się językiem, niż z jakąkolwiek aplikacją typu właśnie Duolingo. A jeśli masz ochotę na konwersację, tak jak mówię, zapraszam do kontaktu, bo też po prostu jestem nauczycielem, lektorem od kilku lat i też uczę tego angielskiego online przez Zooma. Także zapraszam serdecznie, jeśli masz ochotę. To tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, jakie są wasze sposoby na naukę języka, ile języków znacie. Ja mam na przykład koleżankę, która teraz się uczy koreańskiego, więc dla mnie to dopiero jest kosmos. Także jeśli są osoby, które uczą się koreańskiego, japońskiego czy chińskiego, to ty się angielskiego nie nauczysz? Jasne, że się nauczysz, tylko po prostu musisz wiedzieć, co lubisz i co sprawia, że najlepiej się uczysz. Ja się w takim razie żegnam z wami, dziękuję za spędzenie ze mną czasu. Normalnie moje odcinki są oczywiście w Nowym Jorku, natomiast dzisiaj pozdrawiam was serdecznie z gorącej Florydy, spod Miami, z dzielnicy Bogaczy. Chciałam też się tutaj przejść, żeby zobaczyć, jak można żyć. Dziękuję wam bardzo, do zobaczenia w następnym odcinku, pa! Jeszcze spod drzewka z mango na sam koniec chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Przypomnijcie sobie, jakie to jest uczucie, jak słyszycie, że jakiś obcokrajowiec próbuje z wami rozmawiać po polsku. I jest to strasznie łamany polski, ale też jest to urocze. Mi bynajmniej jest zawsze bardzo miło słyszeć, jak jakiś obcokrajowiec stara się uczyć albo stara się mówić po polsku, bo ma dziewczynę Polkę, albo bo ma żonę Polkę, bo ma faceta Polaka, albo po prostu lubi Polskę i chce w Polsce żyć. To jest zawsze miłe uczucie. Tym bardziej jeśli chodzi o język angielski, jeśli macie problem z tym, że boicie się, że będziecie albo wyśmiani, albo niezrozumieni, musicie wiedzieć, że oni tutaj w Ameryce, w Stanach są przyzwyczajeni, tak samo w Anglii. Ludzie są po prostu przyzwyczajeni do innych ludzi, którzy z innych krajów, którzy się uczą tego ich języka. Także dla nich to jest normalne. Dla tych osób, które są z tego kraju, jak usłyszą, jak mówisz, to nie będą się w ogóle skupiały na twoich błędach. Im będzie miło, że poświęcasz czas, żeby się nauczyć tego języka.
Twoja nauka tego języka im sprawi przyjemność i pochlebi im. Dlatego też nie trzeba się ani bać, ani martwić, jeśli chodzi o rozmowę w tym obcym języku, bo ta osoba druga, z którą rozmawiasz, która już ten język zna, doskonale rozumie, że Ty jesteś na etapie uczenia się i będzie miała do Ciebie naprawdę respekt i szacunek, że próbujesz to robić. Trzeba próbować, życzę Ci powodzenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!